Cześć, witajcie w nowym filmie. Zaczęłam trochę wcześniej nagrywać, ale teraz nagram przywitanie. Cały dzień był dziś w rozbiegu, ale tak jak wczoraj pokazywałam chyba na Instagramie, zaczęłam książkę z opowiadaniami Daphne du Maurier i wczoraj przeczytałam pierwsze opowiadanie, czyli Ptaki. Podobało mi się bardzo, tylko uważam, że głupim pomysłem było czytanie tego na noc, bo jest to jednak powieść grozy, a raczej opowiadanie grozy. No i teraz będę czytać drugie opowiadanie, czyli Monteverita. Update'y czytelnicze będę Wam pokazywać na bieżąco. Na razie jestem przy drugim opowiadaniu i to poprzednie podobało mi się bardzo. I mam nadzieję, że podobały Wam się widoczki, które pokazywałam Wam wcześniej, bądź będę pokazywać dopiero teraz. Bardzo dziękuję. Ja już się z Wami żegnam. Nie dziękuję Wam, ale jeszcze za obejrzenie filmu, ale do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych. Tak sobie teraz czytam to opowiadanie Monteverita. I początek w stylu pisania bardzo przypomina mi pisanie Williama Whartona i Ptaśka. Nie wiem czemu, jakoś tak zaczęłam sobie czytać i mi się z tym skojarzyło i chciałam nagrać, żeby potem nie zapomnieć o swoich przeżyciach w trakcie czytania. Także tylko tyle chciałam Wam przekazać i lecę dalej czytać.
Ja oczywiście z Mnoga knig, czyli z księgarni, której kadrę widzieliście wcześniej chwilę. Nie mogłam wyjść bez książki i w kolekcji pojawia się książka Golem Gustawa Meyerinka. Jest to austriacki pisarz, który jakby opisał legendę o Golemie. To jest taka legenda, która pojawia się w wielu różnych wierzeniach. No i mamy tutaj bohatera naszego głównego, który bodajże gdzieś w pociągu, gdzieś w metrze, czy gdzieś ogólnie na mieście znajduje czapkę pewnego mężczyzny i jakby to powoduje, że jemu śni się sen, w którym on jakby nagle przestaje czuć całe swoje ciało i jakby przenosi się do innego świata. I mamy tam dalej w książce opis właśnie, jak ten drugi bohater, którego czapkę znajduje nasz główny, jest uznawany za Golema. To tak pobieżnie wiem, mniej więcej. No a obecnie tak bardziej aktywnie zaczęłam czytać Jesienina i jego Spowiedź chuligana. Jest to zbiór wierszy, ale też i poematów. Ja już kończę jakby pierwszą część związaną właśnie z wierszami i będę powoli przechodzić do takich małych, krótkich poematów, potem dłuższych. Ta książka w ogóle jest uznawana, że jest plus 18, bo ma nawet z tyłu napis, że zawiera niecenzuralną leksykę, ma niecenzuralne słowa, natomiast ja jeszcze tego nie zauważyłam, odkąd czytam. No i co mogę powiedzieć o tej książce? Ja widzę tutaj w Jesieninie jakby wielkiego patriotę, który kochał miejsce, z którego pochodził, czyli taką swoją wieś, o której często mówił i bardzo za nią tęsknił, natomiast nie chciał do niej wracać. I widzę też osobę, która troszeczkę pogubiła się w tym wszystkim, jakby w sławie, w bogactwie, które nagle do niego przyszło i zaczyna pić dużo alkoholu i o tym pisze, bo mu się to nie podoba. Natomiast do tej pory nie rozumiem, dlaczego był zakazany. Ja rozumiem, że żył w takich czasach, w których wielu autorów, poetów, pisarzy było zakazywanych. Natomiast akurat nie rozumiem, dlaczego to on został zakazany, bo widzę tutaj wielkiego patriotę. Także idę czytać dalej i powiem wam coś więcej w kolejnych update'ach. Ogólnie dzisiaj znowu męczę trochę Jesienina. Tak, Jesienina. I zauważyłam takie jakby 3 tendencje w jego pisaniu. Pierwsza tendencja to generalnie Jesienin bardzo pisze takie patriotyczne wiersze i poematy. Ja teraz jestem w krótkich poematach, więc tu widzę teraz ten wczesny jego okres jakby. No i mam tutaj przed oczyma jakby obraz tego, że on bardzo lubi swoją ojczyznę i bardzo lubi naturę, piękno natury i uważa, że w jego kraju, czyli w Rosji, ta natura jest najpiękniejsza i najcudowniejsza. Drugi odłam jakby jego poezji jest to na pewno taka, żeby nie powiedzieć po rosyjsku, religijna poezja. Bardzo dużo odniesień do Boga i do Nowego i Starego Testamentu i generalnie bardzo często pojawia się Jezus Chrystus i ten motyw taki zmartwychwstania i ukrzyżowania Chrystusa. No i trzecia jakby gałąź tej poezji to zdecydowanie taka poezja, gdzie on sam siebie jakby hejtuje i mówi, że co zrobił źle. Taka trochę poezja przemijania, bo on cały czas mówi o tym wieku swoim, że on już nie jest
młody, natomiast dużo głupot zrobił w młodości, teraz jest już dojrzalszy, ale jest w tym jakby w sidłach nałogu, bo on, jeżeli nie wiecie, a pewnie większość z Was nie wie, no to Jesienin prowadził bardzo hulaszczy tryb życia, bardzo dużo pił i nawet po jednej z takich pijackich zabaw zmarł. Tylko też krąży legenda, że jakby on nie zmarł przez alkohol, a jakby ktoś mu w tym pomógł. Ale na razie nie dowiemy się prawdy, chyba nigdy się nie dowiemy prawdy, jak to tam było. Natomiast właśnie widzę te 3 odłamy jego poezji. Jak na razie może dalej, im dalej może tym więcej się dowiem. Bardzo ciekawa poezja i nadal nie rozumiem, dlaczego był zakazany i nie daje mi to spokoju, chociaż możliwe, że właśnie przez ten 3. odłam, czyli tam, gdzie on siebie krytykuje jakby, to właśnie władza wtedy uznała, że on nie krytykuje siebie, a władzę. Nie wiem, jeszcze do tego dochodzę, no i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w tym vlogu skończyć czytać tę książkę, chociaż tę książkę, bo zaczętych mam kilka. No i vlog zaczynaliśmy z ptaków Daphne du Maurier i ptaki przeczytałam i utknęłam na tym drugim opowiadaniu i jakoś na razie chęci brak. No ale trzeba jakoś dokończyć, więc może uda mi się skończyć Jesienina i siądę jeszcze do ptaków w tym vlogu. Czekajcie na kolejny update. Właśnie przeczytałam jakby krótki poemat Puszkina Возвращение na родину, czyli Powrót do ojczyzny. I tutaj on opowiada o tym, jak wrócił właśnie w swój jakby Boże, nie umiem się wysłowić. Wraca jakby na swoją małą ojczyznę, czyli do miejsca, w którym się urodził, do tej wsi. No i spotyka tam swojego dziadka, którego na początku nie poznaje, no i ten dziadek też jego nie poznaje. No i oni się tam witają i okazuje się, że jego siostry są komsomolki, czyli są komsomolkami. Nie wiem, czy jest takie słowo, będę musiała sprawdzić, może tutaj wkleję gdzieś, jak to powinno być. No ale właśnie okazuje się, że te siostry to są komsomolki, czyli one teraz są właśnie za Leninem i czytają tylko Marksa i Engelsa, niczego więcej nie czytają. I bardzo dużo o tym opowiadają właśnie Jesieninowi. No i okazuje się, że on nie jest... Zapomniałam słowa, aż sobie sprawdzę. Właśnie dziadek go pyta, czy nie jest komunistą. On powiedział, że nie. Więc tutaj może już być właśnie ta przyczyna, dlaczego nasz Jesienin był zakazany. No, ponieważ on nadal wierzył w Boga. Jak wiadomo, komuniści nie wierzyli i starali się wszystko rozwalić, co miało do czynienia jakby ze świętością, z cerkwiami. Więc tutaj może być ten powód, dla którego on został zabroniony, bo on jawnie mówił, że nie jest komunistą i że jakby no nie czyta Engelsa i Marksa, więc taki mały update po przeczytaniu fragmentu. Przychodzę z update'em czytelniczym. Udało mi się skończyć w końcu Jesienina i jego spowiedź chuligana. Bardzo dobra książka, a w zasadzie poezja. Wiele jakby informacji on nam tu przekazuje. Wiele mamy jego faz życiowych, bo mamy do czynienia tutaj i z miłością do ojczyzny, i z miłością do swojej wsi, i z miłością potem do kobiet, do miasta.
a potem mamy takie jakby załamanie jego ideałów, ponieważ do władzy dochodzą inni ludzie i tacy, którzy nie lubią religii. No a on jednak jest bardzo religijnym i można to właśnie wyczytać z jego wierszy. Więc jeżeli kogoś interesuje poezja Jesenina, to bardzo polecam. Ja jestem zachwycona. Ostatni wiersz, który się tu znajduje, rozłożył mnie na łopatki.
Witajcie w ostatnim już update'cie czytelniczym i w takim pożegnaniu już vlogowym. Udało mi się przeczytać w zasadzie tylko Jesienina, jedną książkę podczas tego vloga, natomiast czytam aktywnie Daphne du Maurier i Ptaki. Zostało mi około 100 stron, ale już postanowiłam, że już sobie zmontuję ładnie wszystko i nie będę ciągnąć na siłę tego vloga. Bardzo podobają mi się opowiadania Daphne du Maurier. Szkoda, że są to właśnie opowiadania, a nie na przykład dłuższe powieści. Chociaż wydaje mi się, że akurat w przypadku tych opowiadań to właśnie taka krótka forma idealnie pasuje. Także na pewno na Instagramie dam Wam znać, jak mi się czytało i czy przeczytałam w końcu Ptaki. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego vloga. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!